Akademia nie jest w stanie nikogo niczego nauczyć. Większość wybitnych artystów nie ukończyła żadnej uczelni. Galeria nie jest najlepszym miejscem do prezentowania sztuki, ponieważ to, co obserwujemy w galeriach, w większości jest dość skostniałe i ciekawsze rzeczy można zobaczyć na ulicy. No a sztuka, którą robię, tak naprawdę nie jest nikomu do niczego potrzebna. Z drugiej strony jest to wszystko bardzo ważne, ponieważ sztuka w każdej formie, czy znajduje się w galerii, czy znajduje się na akademii, czy znajduje się gdziekolwiek indziej, jest niezbędna do utrzymywania świata w równowadze. To jest ten element metafizyczny, który stanowi równowagę dla praktycznego, merkantylnego i ztechnicyzowanego życia, które musi być praktyczne, wymierzalne i tak dalej. Sztuka jest czymś takim jak kamień w bucie, który przeszkadza równo iść. I jak człowiek nie może równo iść, to zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle jest sens, żeby iść i tak dalej. I sztuka właściwie, jeżeli można powiedzieć, że czemuś służy, tylko temu służy, bo na pewno obraz, który jest dziełem sztuki, nie służy temu, żeby ładnie wyglądał nad kanapą. On powinien niepokoić, budzić pewne wątpliwości i tak dalej, a na pewno nie uspokajać i ładnie się zlewać z kanapą i tapetą. No. W każdym języku, który znam, to sztuka i sztuczność to właściwie są synonimy. I sztuka jest raczej takim krzywym zwierciadłem życia i raczej wprowadza pewne zakłócenia niż porządek. Dlatego po prostu jest to ironiczne. Rzeczy nieśmieszne nie są interesujące. Oczywiście nie chodzi o taki śmiech głupi i pusty, chociaż oczywiście bardzo zawsze śmiesznie jest, jak ktoś się przewróci na ulicy, ale połączenie bardzo różnych śmiesznych rzeczy z rzeczami bardzo tragicznymi. To dopiero daje taki pełny obraz rzeczywistości. Gdzieś czytałem taką wypowiedź Louisa Buñuela, który powiedział, że w życiu trzeba każdy krok rozważyć i nie należy podejmować pochopnych decyzji i trzeba się lepiej się 3 razy zastanowić i tak dalej. W sztuce jest odwrotnie. Sztuka nie jest życiem, jest czymś sztucznym i należy robić i przestać się zastanawiać i myśleć, czy to kogoś obrazi, czy to na przykład kogoś przestraszy, czy to będzie ładne, czy brzydkie, czy ja się skompromituję, czy się nie skompromituję i tak dalej. Potem oczywiście następuje jakiś tam proces selekcji, nie wszystko to, co zrobię, pokazuję, ale generalnie jest to taki obszar wolności, który pozwala działać szybciej niż się myśli. I czasami jestem nawet zdziwiony tym, co zrobiłem. Większość tego, co robię, to jest produkcja jakichś przedmiotów. I kiedyś wymyśliłem sobie takie określenie, że to są przedmioty odmowy. Chodzi o to, żeby wytwarzać przedmioty czy działania, które się nie mieszczą w jakichś kategoriach i powodują, że niełatwo je sklasyfikować i trzeba jakoś, górnolotnie mówiąc, wykonać pewien wysiłek umysłowy. Nie potrafię na przykład podzielić tego, co robię od kilkudziesięciu lat na jakieś etapy i wydaje mi się, że robię cały czas to samo i w taki sam sposób i właściwie to jest cały czas reakcja na to, co się dzieje, na to, co do mnie dociera i nie chcę się odnosić, powiedzmy, w tym, co robię, do jakichś bardzo bieżących wydarzeń politycznych czy jakichś osób. Raczej mi chodzi o pewne problemy i to są takie rzeczy, które z jednej strony atakują nas z gazet, z internetu czy z telewizji, ale z drugiej strony inspiracją też jest dla mnie ulica i to, co się pojawia na tej ulicy spontanicznie, w sposób taki mimowolny. Zawsze mnie interesują takie rzeczy, które pojawiają się gdzieś i troszeczkę się rozmijają z intencją autora. Jeżeli miałbym coś wygłosić, że tak powiem, do świata, to powinienem powiedzieć całą prawdę i wygarnąć po prostu jak jest i powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale niestety nie wiem. W tej kwestii jestem trochę nieprzygotowany i po prostu jeszcze nie poznałem całej prawdy i nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę.